Gdyby nie moja intuicja, która powiedziała mi jedź już stąd, to kto wie, może bym się kuźwa spalił. W filmie wrzucam nagrania z wyspy Serifos na kilka dni przed pożarem, który był dzisiaj w nocy. No i w nagraniach akurat są z miejsca, których już nie ma, a zrobiłem je dosłownie kilka dni temu, zanim ją opuściłem oczywiście. Pelopones opuściłem jakieś 3 tygodnie temu. Po drodze oczywiście Korynt, Ateny i coś, co rozważałem, ale nie było moim planem tak na 100% w tym roku. Na południu Pelopones zaczęło być już coraz bardziej gorąco, no i jak mnie znacie, to dla mnie czas, żeby powoli uciekać na północ albo w jakieś góry. Oczywiście z południa Pelopones miałem dwie opcje, no albo stroną zachodnią, albo wschodnią, jak w tym kawale z Chińczykiem. Obie mam objechane i mam sporo miejsc odwiedzonych przez ostatnie lata i z jednej i z drugiej strony, no więc musiałem rzucić monetą. Wypadła reszka, więc powrót na północ, jak wspomniałem, przez Korynt i Ateny. Ale to i tak dobrze, bo dawno w sumie nie byłem w Atenach, w całym centrum, w mieście, a kamperem w sumie nigdy, bo zawsze omijam z racji tych takich, no tego ryzyka, nie? Okradanie i tak dalej. No w sumie wiecie, że rzadko wjeżdżam do dużych miast. Tyle, że jak dojechałem do Aten, to ta jedna doba dała mi już na tyle dość, że po prostu, jeszcze akurat dowaliło gorącem chyba z 40 stopni, już naprawdę nawet zwiedzać mi się nie chciało. Zresztą kto poza turystami zwiedza Ateny w taki gorąc? I to jeszcze podróżując kamperem, gdy można w ogóle o innej porze. No to znowu się pojawiły, w sumie wyklarowały co najmniej dwie opcje, jak to zawsze. No i albo spadam na północ i to już dziś, po prostu odpalam kampera i już grzeję gary, albo w góry, oczywiście, gdzieś tam. No i plan B, który zostawiłem w sumie na przyszły rok. No, czyli zgadnijcie. Planowałem odwiedzić kilka wysepek na Cykladach z Santorini oczywiście włącznie, no i Kretą. I to był właśnie jeden z planów na przyszłą zimę. Tej zimy akurat nie gdzie indziej byłem i teraz no co, no wybrałem Cyklady. No może już teraz bez Krety oczywiście, bo gorąc mnie tam dopadnie i tak w sumie, ale Cyklady obiecywały taki chłodek i wiaterek, a przynajmniej w tych pogodowych aplikacjach, które przeglądałem. No i oczywiście, następnego dnia byłem już na promie na wyspę Serifos. Jest to wysepka, która znajduje się mniej więcej w połowie drogi na Santorini. Na Santorini miało być w tym planie wyspą docelową. Po drodze może jeszcze jakieś wysepki. Tak w sumie no, jak standardowo bez planu. Jednak prawie 2 tygodnie spędzone na wyspie Serifos wystarczyły, żeby mi dać znowu w kość. Chociaż nie gorącym tym razem, ale dochciało mi się wysp po tej porze roku już tak całkiem. Już nawet nie chodziło o temperatury, bo te były znośne, ale wyspa Serifos charakteryzuje się bardzo ubogą roślinnością, wręcz nie ma praktycznie drzew, a jedynie niskie krzewy, krzaczki i skały, no i mnóstwo piasku i pyłu. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to oznacza. Brak cienia nie jest aż takim problemem w moim kamperze, bo jak wiecie, mam swój własny cień. Zawsze ze sobą w postaci dachu z paneli, cały dach paneli oczywiście nad kamperem i markizy, którą zawsze mogę trochę otworzyć. No ale problem był inny. Zaczął wiać taki mocniejszy wiatr od północy, no i w sumie wiało nawet do 70 km na godzinę, a podejrzewam, że lokalnie miejscami gdzieś tam w dolinkach i więcej. I to może przy gorącu było fajne i przyjemne, no z jednym ale. Wiatr zaczął być coraz bardziej nieprzyjemny, bo przy braku roślinności ten wiatr wieje razem z tym pyłem i piaskiem, a to daje odczucie takiego nieprzyjemnego piaskowania. Teraz wyobraźcie sobie otwarte drzwi w kamperze, otwarte okna, wszystko, no możecie sobie to wyobrazić, przecież nie będę siedział z zamkniętymi, piasek wszędzie. Na szczęście na wyspie jest kilka urokliwych plaż, które oczywiście odwiedzałem i spędzałem tam trochę czasu, ale i odwiedziłem też wszystkie chyba wioseczki i miasteczka, no, kilka knajpek przy okazji, by posmakować jakichś pyszności. Spędziłem też kilka dni w głównym portowym miasteczku
i na początku i tak kilka dni przed samym odpłynięciem. Czy mogę polecić odwiedzenie tej wyspy? I tak i nie, zależy. Przez te 2 tygodnie, które tam spędziłem, byłem jedynym kamperem na wyspie, to na duży plus. Sporo plaż, które odwiedzali tylko turyści, ci co najczęściej wynajęli jakiś pojazd, a sporadycznie jacyś tam Niemcy się tam pojawili jakimś osobówką. Oni się wszędzie pojawiają. Nie mogli oczywiście ci, co wynajmowali, czy mieszkali w tych samochodach, hotelach, to oczywiście zostać na kolejny dzień, no bo w osobówce raczej odpada, i każdy wracał do hotelu, a ja mogłem zostać w większości miejsc sam. No i to jest super, zawsze. Kamper w tym przypadku zawsze daje niesamowitą wolność. Nie trzeba wracać do hotelu i można zostawać tam, gdzie się komuś spodoba, gdzie jest ładnie, no i można zostać tak długo, jak się chce. No ile nie wieje. Można powiedzieć, że wiatr mnie zniechęcił do tej wyspy i tak w sumie trochę do płynięcia na te kolejne wyspy. Ja nie wiem, jak jest z roślinnością na tych innych, ale jeśli miałoby tak samo wiać i piaskować mi kampera, to postanowiłem spadać stąd na ląd. Oczywista sprawa, że nie na każdej wyspie jest tylko pustynia i wieje piachem. Są wyspy z roślinnością. Na przykład na Lewkadzie jest pięknie i tam można spędzać dużo czasu. No, ale musiałem podjąć jakieś kroki, no i zdecydować. No, a jako że wiał wiatr, no to musiałem oczywiście zamówić sobie przerwę w wianiu, no bo prom płynie tam niemal 5 godzin, no i nie jest to w sumie 4 godziny z hakiem. Nie jest to żadna przyjemność, gdy pogoda jest taka niestabilna. No i oczywiście jak wracam do Aten, bo już zrezygnowałem z tej wyspy, z kolejnej i postanowiłem płynąć do Aten, no to przy okazji zamówić sobie niższą temperaturę w Atenach na te dni, no nie? No bo skoro już tu jestem, to jednak może pasuje zostać tam 2-3 dni i sprawdzić, czy po latach się nic nie zawaliło, albo co tam przebudowali ciekawego, nowego. No i zgadujcie. Oczywiście zgodnie z moim życzeniem wiatr się trochę uspokoił, no a temperatury akurat na mój przyjazd w Atenach obniżyły się do przyjemniejszych takich plus 32. No to co robię? No robię rząd i spierniczam stąd oczywiście. Santorini przecież nie spłonie, odwiedzę innym razem. W Atenach zostałem 2 doby, parking oczywiście płatny, bezpieczny. O Atenach zrobię osobny film. No a za ten odpaliłem furę i uciekam na północ w góry. No i dziś zaliczyłem sobie szok. Włączam neta, a tu taki news. Wyspa płonie. No nie Santorini. No ale nie bo Serifos. Wyspa, którą opuściłem zaledwie parę dni temu. Pożar spalił regiony wyspy, gdzie spędziłem ponad połowę czasu. Wiecie co? Nawet nie chcę o tym myśleć, gdzie i czy udałoby mi się uciec kamperem, gdybym jeszcze tam był. No i gdzie akurat bym był. A wiało nawet podczas tego pożaru z 100 km na godzinę, więc z takim wiatrem i pożarem no praktycznie chyba bez szans. Na wyspie, z tego co doczytałem, jest tylko 4 strażaków, a wozy, które dopłynęły z innych wysp, dotarły dopiero, gdy już ogień się skończył. Po prostu skończyła się wyspa. Wiatr przegnał ogień aż do linii morza i spaliło się wszystko, co mogło. Ponoć cała południowo-zachodnia część spłonęła. To są te miejsca, gdzie byłem i które sfilmowałem, gdy tam byłem. Między innymi. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Oczywiście mogę sobie tylko wyobrazić. No, dramatu ludzi, którzy tam byli podczas tego żywiołu, gdy szalał pożar, to przy takim wietrze wiejącym 100 na godzinę, to nawet nie chcę sobie wyobrażać. Gdy byłem w Atenach, również dostałem komunikat, na telefon oczywiście, że płonie jakaś fabryka w mieście i to sfilmowałem z Akropolu, ale tym razem wiatr wiał w przeciwną stronę, więc no nie musiałem uciekać. W sumie z wyspy też nie uciekałem, no ale po prostu jakoś tam moja intuicja nieraz mi tak podpowiada, że dane miejsce, żeby już po prostu dane miejsce opuścić. Tak było podczas też na przykład huraganu w Szkocji, jak wiało chyba do 190 km na godzinę. Akurat byłem na wyspie Skye, w 2016 roku to było. Później huraganu na południu Anglii, około 150 km na godzinę. Akurat wtedy morze zalewało plażę, gdzie stałem kamperem i praktycznie już plaża pokrywała się. No, na blogu o tym pisałem, nawet są zdjęcia. No, dopadł mnie też kiedyś huragan w Toskanii i akurat tam później się dowiedziałem, że po tym miejscu, gdzie stałem, po moim odjechaniu, też przeszedł huragan akurat
i tam, gdzie stałem na tym parkingu, powaliło drzewa. Dokładnie tam w tym miejscu i no, akurat dzień wcześniej odjechałem. Takie no, szczęście, nie? No ale tak już jest. Oby było zawsze. Intuicja zawsze podpowie, że jak coś czujecie po prostu i też podróżujecie i coś czujecie, coś wam mówi jechać stąd, to nie walczcie z tym. Po prostu odpala się silnik, się jedzie. Mamy dom na kołach, mobilny. Ten dom może pojechać wszędzie. Jak coś czujemy, że jest nie tak, to po prostu się stąd jedzie. Ja tak zawsze robię. Teraz już jestem w przyjemnych górkach, gdzie jest chłodek w okolicach 31 stopni, chłodny wiaterek momentami tak powiewa, bardzo przyjemnie, a niedługo ruszam dalej, tylko jeszcze nie rzuciłem monetą, czy do Polski będę jechał przez Bułgarię, którą bardzo lubię, i Rumunię, czy może Albania i pozostałe kraje, a może jeszcze inny plan. Któż to wie, bo tak wygląda moje życie. Ja nie wiem, gdzie będę jutro czy za tydzień, ale wiem, gdzie akurat w tym roku docelowo. W Polsce. Chociaż powiem wam, że jak oglądam i słucham od znajomych o tym, co teraz się dzieje w Polsce, tylko w drugą stronę, jakieś nawałnice, gradobicia jakieś, ulewy, huragany, to sam już nie wiem, czy nie wolę tego gorąca. No, ale może zanim dojadę, to już się trochę uspokoi. Zamówię sobie po prostu pogodę jak zawsze i będzie git. Do zobaczenia wkrótce i w Atenach, i w Polsce.